Ziemia pamięta nie datę, nie imiona, ale wiatr, dym i cienie. Na długo przed tym, zanim nazwano ich Słowianami, żyli tu ludzie dolin, dzieci rzek, w cieniu hutniczego żaru i śpiewu ziaren. Ich świat był pełny, choć nienazwany. To był czas po odejściu Wandalów. Ich imię trwało, ale ich samych nie było już od pokoleń. Może niektórzy wrócili, może ich kuzyni z południa, ale większość została. Ludzie, którzy nie odeszli. Ci, którzy nie przenosili imion, ale domy. Wędrowali inni z południa, z Zakarpat, z ziem, gdzie kiedyś ciągnęli Hunowie, ale nie jako zdobywcy, raczej jak cienie innych pokoleń. Ślady mówią więcej niż opowieści, wspólne cmentarze, 2 rytuały, 1 cisza. Nie było imperium, ale była sieć, żelazo z Mazowsza, bursztyn z nadmorza, rzadkie monety, zbyt rzadkie, ślady potężnych, którzy zniknęli i tych, którzy przejęli ziemię, ale nie język. W imperium toczono wojny o wiarę, ariańską, nicejską, właściwą. Ale tu modlono się inaczej. Do drzew, do rzek, a czasem do wyrytego znaku krzyża. Nie jak do prawdy, raczej jak do znaku, że ktoś był. To było lato, zwyczajne, ciche, ale ostatni w swoim rodzaju, bo kiedy zgaśnie słońce, nikt nie zapamięta, jak wyglądał cień. Rok 536. Świt nie przychodzi. Słońce zamienia się w rozmazaną plamę. Cienie znikają. Dzień nie ma barwy. W Grecji mówią: kończy się czas. W Chinach smok pożarł niebo. A nad Wisłą nic, tylko oczy patrzące w szarość. Lato przynosi mróz. Plony czernieją. W Skandynawii śnieg w lipcu. W Irlandii mokradła, z których nie da się wyjść. W Bizancjum nieurodzaj. Nad Wisłą piecze się korę. Ziemianki zamknięte od środka. Dym nie idzie w górę, tylko rozlewa się po wiosce. Kobiety milczą. Mężczyźni nie pytają. Dzieci przestają śnić. Później powiedzą wulkan, gdzieś na północy albo na południu, może oba. Ale wtedy nie było wytłumaczeń, tylko coś, co przyszło i nie chciało odejść.
Skandynawii zniknęły 3/4 wiosek. Potem nazwano to Fimbulwinter, zimą przed końcem. Ale to nie była legenda. To była pamięć. W Konstantynopolu głód. W Galii ucieczka. Nad Wisłą cisza. Nie dlatego, że nic się nie działo, ale dlatego, że nie zostało komu mówić. Rok 541. Na statku z Egiptu szczur. Na szczurze pchła. W pchle zaraza. Bizancjum 5000 zmarłych dziennie. W Jerozolimie cisza większa niż modlitwa. W Kartaginie nikt nie grzebie zmarłych. W Konstantynopolu umiera połowa miasta. Na północy nie znano słów Justynian, Aleksandria, Dżuma. Ale coś przyszło i tam. Nie tłumaczyło się. Po prostu zatrzymywało ogień w piecu. I kładło człowieka tam, gdzie upadł. W cesarstwie przestano budować drogi. Kupcy nie wracali. Zniknęły granice. Nie dlatego, że ktoś się zniszczył, tylko dlatego, że nie miał kto ich strzec. Ludzie ruszali nie po zdobycz. Ruszali, bo gdzieś może był chleb. Z ruin do lasu. Z głodu ku pustce. Nikt ich nie liczył i nikt nie wiedział, gdzie się zatrzymali. Później nazwano ich Słowianami. Ale oni wtedy jeszcze nie byli nazwani. Ich mowa była ciągłością, nie nowością. Ich rytuały były stare, nie najeźdźcze. Ich świat trwał w rozpadzie, nie w podboju. W Bizancjum dymią jeszcze świątynie. W Italii las zarasta teatry. A tu ktoś sieje zboże obok kurhanu i nie nazywa tego powrotem, tylko życiem. Po ciemności nie przyszła jasność, przyszła mgła. Ale już nie cuchnęła śmiercią. Ziemia brała oddech powoli. Lata znów stawały się latami. Deszcz padał wtedy, kiedy powinien.
Ludzie przestali wypatrywać słońca i zaczęli znów orać. Osady wracają, ale nie tam, gdzie były. Mniejsze, głębsze, cichsze. Nie odbudowuje się, tylko buduje na nowo. Już nie w cień wielkiego świata, ale pod rytm tego, co blisko. Nie zapisali imion tych, którzy przetrwali. Nie malowali ikon, ale trwali. I to wystarczyło. Ich dzieci mówiły innymi słowami, ale do tej samej ziemi. To nie był początek. To nie był najazd. To była przemiana. Niektórzy przyszli z północy, ze wschodu, ale ludzie byli tu zawsze. Choć stali się inni, nie od razu, tylko z czasem, jak ziemia po wielkiej wodzie. W Skandynawii mówiono o końcu świata, w Grecji o gniewie Boga, w Irlandii o roku bez słońca, a tu opowiadano inaczej i pamiętano. To nie była opowieść o końcu. To była opowieść o zmianie. Lalia była końcem starego świata i ciszą między światami. Z tej ciszy zrodziły się nowe głosy.